Nowy Jork. Miasto nieograniczonych możliwości. Czy właśnie nie to przyciąga tu co roku prawdziwe tłumy turystów? Zobaczyć światowej klasy spektakl na Broadwayu, znaleźć się w centrum świata, najliczniej odwiedzanej atrakcji turystycznej świata, Times Square. Chłonąć wiedzę, udowadniając, że nauka wcale nie musi być nudna w Muzeum Historii Naturalnej. Zobaczyć panoramę Manhattanu z perspektywy najwyższego budynku w Nowym Jorku, One World Trade Center, a może wspiąć się na 387-metrowy wieżowiec Edge? Tak, dosłownie się wspiąć. Miejska wspinaczka z odrobiną adrenaliny jest także możliwa i tutaj. Nie możemy nie wspomnieć także o wielkomiejskim życiu. Zjemy ramen u Iwana z Netflixowego hitu Chef's Table i odwiedzimy najstarszy pub w Nowym Jorku. Kiedy go otworzono, nie było jeszcze mostu bruklińskiego, Statuły Wolności, silnika spalinowego, ani Polski na mapie. Zajrzymy do ukrytego pubu w starej aptece i Time Out Market po zmroku, gdzie widok na mosty, Manhattan i Brooklyn oraz oświetlone wieżowce jest jak z pocztówki. Panie i panowie, przed wami Nowy Jork! Jeśli myślicie, że Muzeum Historii Naturalnej da się oblecić w godzinę albo dwie, no to szczerze wam powiem, darujcie sobie ten pomysł, bo szkoda zachodu. To 27 budynków, jest tutaj 150 000 metrów kwadratowych różnych ekspozycji i uwierzcie mi, można tutaj spędzić calusieńki dzień. Dzisiaj akurat mamy pierwszy i w zasadzie wygląda na to, że jedyny deszczowy dzień. Od początku wiedzieliśmy, prognozy tak pokazywały, że będzie raczej dzisiaj padać, dlatego właśnie dzisiaj wybraliśmy sobie dzień na zwiedzanie muzeum. No i powiem wam, ogromne wrażenie robi. Ja pamiętam, kilka lat temu byłam w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i też bardzo duże wrażenie na mnie to zrobiło, ale tutaj też wszystko jest przygotowane naprawdę perfekcyjnie. Od takich pięter, gdzie możecie zobaczyć ssaki z Ameryki czy z Afryki, takie centrum życia oceanicznego czy planetarium. No, każda wystawa jest perfekcyjnie przygotowana, bardzo dużo informacji, bardzo dużo takich interaktywnych materiałów, więc gdybyście się chcieli zatrzymać przy każdej tablicy, no to dnia braknie. Raczej trzeba byłoby sobie wybrać to, co was najbardziej interesuje. Dinozaury są na ostatnim piętrze, więc można sobie zacząć od góry i potem schodzić w dół. Możliwości zwiedzania, mam wrażenie, że są naprawdę nieograniczone i powiem wam, że tego akurat zazdroszczę nowojorczykom, bo na przykład prowadzenie lekcji biologii, geografii, geologii właśnie w takich miejscach, no to jest po prostu bajka. Powiem wam, że robi to naprawdę piorunujące wrażenie. O ile jakby te wystawy, które są związane z ssakami, no to mamy pewne wyobrażenie. Natomiast szkielety tych dinozaurów i wyobrażenie, jak wielkie one były, jak wielkie żyjątka stąpały po tej ziemi trochę przed nami, no mega to jest bardzo, bardzo niesamowite. To takie, wiecie, bąbelki malutkie. Słuchajcie, chyba jednak wycofuję się z tego, co powiedziałam wcześniej, żeby zacząć od góry i schodzić sobie powoli w dół, bo tego jednak nie da się zobaczyć nawet w jeden dzień. Po prostu zobaczcie sobie najpierw plan. No, notabene to jest w ogóle taki chyba minus tego muzeum, że jest słabo oznaczone. Pamiętajcie, że to jest 27 połączonych budynków i czasami naprawdę można się zgubić, można przejść przez piętro, w ogóle nie zauważając, że jest jeszcze jakieś na przykład inne skrzydło. Więc weźcie sobie mapę albo skanujcie sobie kody QR i patrzcie po prostu, gdzie jesteście, żeby się trochę zorientować w tej przestrzeni. I tak jak powiedziałam wcześniej, najpierw chyba zobaczcie sobie, które wystawy są dla was najbardziej interesujące, no bo na ten moment jest 17:10, muzeum jest czynne do 17:30. My zobaczyliśmy dinozaury, zobaczyliśmy ssaki, zobaczyliśmy oceanarium i teraz jesteśmy tutaj w wystawie poświęconej rdzennym Indianom i w zasadzie kolejne rzeczy to tak przelecieliśmy tylko na szybko, jakieś tam planetarium, owady, takie wystawy z Azji, więc po prostu nie zdążyliśmy, nie było na to czasu, więc zobaczcie, co was najbardziej interesuje i po kolei sobie zwiedzajcie zgodnie z waszymi zainteresowaniami i naprawdę cały dzień. Przynajmniej cały dzień, bo tutaj jest co robić nawet i na 3 dni. Widzicie tą ogromną ulicę wieszoną pod sufitem? Wyobraźcie sobie, że ona jest wydrążona z pnia jednego cedrowego drzewa. Naprawdę niesamowite są tutaj rzeczy, niesamowite.
Jeśli chcecie zobaczyć, jak odpoczywają mieszkańcy Manhattanu, no to zdecydowanie pewnie wszyscy pokierują Was w stronę Central Parku. Natomiast ja chciałabym Wam powiedzieć, żebyście nie pomijali kolejnego z parków, dużo mniejszego, a mianowicie Bryant Park. To miejsce jest naprawdę bardzo klimatyczne, pomiędzy wysokimi wieżowcami, malutkie, ale naprawdę ma swoją duszę. Odbywają się tutaj różne aktywności, jak na przykład koncerty pianistyczne, joga pod gołym niebem. Jest bardzo przyjemna kawiarnia, gdzie przychodzą mieszkańcy. Jeśli przyjdziecie może w ciągu dnia, będzie tutaj raczej spokojnie, ale wieczorem to miejsce zaczyna żyć, jest gwarno, można pogadać, pobyć i faktycznie wczuć się w taki nowojorski klimat. Oj, kochani, dotarliśmy do Ivan Ramen, czyli chyba jedna z najlepszych ramenownic w Nowym Jorku. Historia tego miejsca jest dosyć skomplikowana. Ivan, czyli nowojorski Żyd, który wyemigrował do Japonii, w Tokio założył knajpę, w której gotował ramen i został tam bardzo uznanym kucharzem i właścicielem knajpy ramenowej. Po paru latach wrócił do Nowego Jorku, do swojego rodzinnego miasta, no i założył knajpę z ramenem właśnie w Nowym Jorku. Są już 2 punkty, a więcej na temat Iwana i jego w ogóle historii życiowej możecie dowiedzieć się z Netflixa, bo jeden z odcinków, chyba Chef's Table, jest właśnie poświęcony Iwanowi i temu, jak doszedł do tego, co robi. Jakby najbardziej charakterystyczną rzeczą dla jego bulionów i w ogóle dla ramenów, które tworzył, żeby uzyskać ten smak umami, który nie jest smakiem, który określili Japończycy. On jest tak pomiędzy słonym a słodkim, a kwaśnym, jakieś takie pobieżne, to jest to, co Kasia ma w swoim ramenie. Nie wiem, czy to teraz widać, ale to jest pieczony pomidor. I właśnie on odpowiada za ten smak umami. Poza tym co? Kasia ma taki bulion wieprzowo-rybny z dashi, czyli na płatkach tuńczyka bonito. Do tego wieprzowe chashu, takie pieczone mięso wieprzowe, oczywiście jajko, zielona cebulka, no i rzecz jasna nudle, które są robione ręcznie tylko i wyłącznie dla tej knajpy. Ja natomiast mam chili, czyli mam ostry ramen na wieprzowym bulionie, też chashu, jajecznica, czyli jajko w innej formie tutaj, oczywiście zielona cebulka, no i jeszcze brokuły azjatyckie. Do tego piwko, które jest zrobione w kooperacji właśnie Ivan Ramen i KCBC. To jest piękna ipka i przychodzi w takiej ładnej puszeczce. Patrzcie na ten rysunek, jak tam wychodzą te makaroniki z ośmiornicy. Dobra, najpierw spróbuję kasiowy ramen, bo on jest łagodny, to będzie mi lepiej poznać smak przed ostrym. O matko. O matko. Naprawdę nie odpa rady. Ten chłop zrobił karierę w Tokio z ramenami. Bo jest bajka. Jest taki słonawy. Fajny finish. To jest ewidentnie ten dashi, za to odpowiada. Kasia tam już tobie oddaję. A ja spróbuję teraz mojego ostrego. Słodkawy. No, jest chili. Fajne. Dobra, jeszcze piwerko. No, IPA, no zdecydowanie IPA. Czuć od razu chmiel Cascade, odpowiedzialny, taki kwiatowy, bananowy, wyważony. No, pasuje do tego ramenu. Super. Jeśli chodzi o ceny, to ramenki są po $19, a piwko kosztuje 13. Prawie tyle co ramen. No ale wygląda na to, że się tym pojemy. No i podawane jest mega szybko. Także polecamy takie miejsce, a my teraz paszujemy. Jestem w trakcie, prawie pod koniec tego ramenu. No i wam muszę powiedzieć, że to jest po prostu bajka. Jest tak w sposób wyważony zrobiony ten bulion. To jest podstawa ramenu. On jest bardzo pikantny, bo to jest chili, ale nadal nie traci jakby smaku wołowiny, na której jest zrobiony. Do tego świetny jest ten makaron. On jest taki troszeczkę ciemnawy, jakby z mąki razowej. Jest przepyszny. No koniecznie, jeżeli tylko będziecie w Nowym Jorku, na Manhattanie, to do Ivan Ramen.
kochani, na gorąco, bo właśnie wyszliśmy z jednego z teatrów na Broadwayu. Byliśmy na musicalu MJ Musical, czyli o Michaelu Jacksonie. I powiem wam, no poziom tych teatrów tutaj jest absolutnie top. To jest naprawdę światowa klasa. Efekty specjalne, muzyka, aktorzy, no wszystko po prostu jest perfekcyjnie zrobione. Michał generalnie nie chciał iść, bo mówił, że go generalnie to nie interesuje, natomiast właśnie zbiera szczękę z podłogi, więc polecam. To nie jest tania rozrywka, ale zdecydowanie warta swojej ceny i jeśli będziecie w Nowym Jorku, no to koniecznie trzeba przyjść na Broadway. Jeśli chcecie napić się piwka w takim miejscu, w którym bywał Abraham Lincoln czy Theodore Roosevelt, no to proszę bardzo. McSorley's Old Ale House. To jest najstarszy pub w Nowym Jorku. Prowadzony od 1854 roku, przetrwał nawet czasy prohibicji i powiem wam, że w środku nic się nie zmieniło. To jest biznes. Prowadzić pub przez ponad 170 lat i nie robić tam remontu? Trzeba mieć tutaj. Generalnie atmosfera tego pubu jest genialna. Wchodzicie sobie do środka, pan kelner, barman usadza was, gdzie jest miejsce, więc dopycha was do innych stolików, więc to jest w ogóle bardzo fajne i od razu macie świetną okazję do integracji i dostajecie jedno piwo w 2 kuflach. Nie pomyliłam się, jedno piwo w 2 małych kuflach, no bo tak kiedyś się podawało i tak jest do dzisiaj, a na podłodze wysypane są trociny. Na ścianach znajdziecie artykuły z gazet o tym właśnie pubie sprzed 150 lat, więc w ogóle super. A jeśli bylibyście tutaj w święto świętego Patryka, bo to jest irlandzki pub, to kolejka będzie do końca tej ulicy, zawijać się za rogiem i daleko. Więc jeśli nie będziecie tutaj w święto świętego Patryka, to nie czekajcie na nie, tylko wejdźcie sobie tutaj bez kolejki w taki wieczór jak ten. Kolejne miejsce na nocne harce, które bardzo, ale to bardzo wam polecam, to bar Apteka, który mieści się zaraz przy wejściu na Chinatown, zresztą niedaleko tej knajpy, w której jedliśmy. Miejsce typu speak easy, więc nie znajdziecie tutaj wielkiego szyldu, które was tutaj poprowadzi, po prostu trzeba wiedzieć, gdzie wejść, a jak wejdziecie, no to wnętrze jest po prostu niesamowite. Jakbyście wchodzili do starej apteki, detale, meble, drinki, absolutnie wszystko warte swojej ceny. Jeśli chodzi o drinki, mieszają jak w aptece. Polecam. I kolejny punkt na nocne eskapady to Time Out Market. Na wieczornego drinka albo bezalkoholowy mocktail z widokiem na Brooklyn Bridge albo Manhattan Bridge, na Dumbo, ale żeby poczuć klimat tego miejsca i to flow, no to zdecydowanie trzeba być tutaj po zmroku, bo w ciągu dnia usłyszycie tylko pędzące pociągi i nie złapiecie tego vibe'u. The One World Observatory, czyli kolejny taras widokowy w Nowym Jorku, w wieży World Trade Center, w pierwszej wieży World Trade Center. Na ten moment jest to najwyższy budynek w Nowym Jorku. Ma 541 metrów wysokości, czyli 1776 stóp, co symbolicznie nawiązuje do daty deklaracji niepodległości. I w zasadzie możemy powiedzieć, że od tej daty liczy się, że powstały Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o sam taras, to różne opinie są na jego temat, że może nie jest jakiś taki super spektakularny, natomiast my wybraliśmy go dość tak rozważnie, z tego względu, że byliśmy już na Empire State Building, byliśmy na Summicie i ten taras daje zupełnie inny widok, dlatego, bo wszystkie pozostałe 4 tarasy, tak samo Top of the Rock czy The Edge, są w innej części Manhattanu. Tutaj mamy widok na zatokę, na Ellis Island, na Statuę Wolności, na Manhattan i właśnie na te wszystkie drapacze chmur. Tak naprawdę pod nami jest most brukliński czy Manhattan Bridge, więc zdecydowanie jeśli macie czas i chcecie sobie zobaczyć ten Manhattan z różnych stron, no to jednak polecamy wam, żeby wybrać się tutaj. Jeśli chodzi jakby o samo zwiedzanie, to wszystko oczywiście też jest bardzo nowocześnie przygotowane.
Na dole czeka na Was prezentacja taka multimedialna i co jest też bardzo fajne, to każdy dostaje taki tablet i na tym tablecie bardzo jasno jest pokazane, który budynek jest z której strony, więc to nie jest tak, że patrzycie sobie, po prostu jakieś wieżowce, tylko wszystko tutaj jest idealnie pozaznaczane. W ogóle jeśli chodzi też o taką historię tego miejsca, no to po tragicznych wydarzeniach zamachu na World Trade Center Stany Zjednoczone bardzo szybko postanowiły, że odbudują te wieże i kiedy Barack Obama był tutaj, to powiedział: pamiętamy, odbudujemy i wrócimy silniejsi. To, co jest jeszcze bardzo fajne podczas wizyty na tym tarasie widokowym, to taki komentowany pokaz multimedialny z przewodnikiem. Jak macie trochę czasu, znacie angielski chociaż trochę, no to macie to w cenie biletu, więc warto z tego skorzystać, zwłaszcza, że oprócz takiej krótkiej historii Stanów Zjednoczonych, Nowego Jorku, no to możecie złapać tam kilka takich wskazówek, których my Wam już pewnie też powiedzieliśmy w różnych innych miejscach, ale jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz do Nowego Jorku, to może o tym nie wiedzieć, czyli na przykład, że prom na Staten Island, skąd jest piękny widok na Statuę Wolności, jest zupełnie za darmo, jako jedna z niewielu rzeczy w Nowym Jorku, czy na przykład to, że te wszystkie wycieczki, które są na Wyspę Wolności, sprzedawane w różnych kwotach, tak naprawdę i tak ostatecznie wsiadają na ten sam prom, bo jest tylko jedna oficjalna linia, więc nie warto przepłacać, tylko warto kupić od razu bilet bez pośredników, więc posłuchajcie, bo warto. Nie wiem, które to podejście do pizzy w Nowym Jorku. Chyba 6. albo 7. Jak na razie większość była udanych, poza tą jedną, o której mówiłem po Bajglu Ross & Daughters, to był naprawdę shit. Reszta była za każdym razem przyzwoita albo bardzo dobra. Zaskakująco ostatnia była dobra na tej 7. alei blisko Times Square za $1,5, czy tam za $2. No pyszna. Teraz jesteśmy na Penn Station i mamy Rose Pizza. Taki solidny kawałek pizzy. Slice kosztuje $4,99 bez podatku. Z podatkiem wyszedł jakieś $5,40. Tam naprawdę solidny jest. Sporo pepperoni. Ciasto, no fajne. Takie trochę kruche, ale... Zajebiście czuć sos pomidorowy. Ser w porządku. Jeszcze dziabniemy pepperoni. No, super, naprawdę mega wysoko w rankingu. Chyba drugie miejsce będzie po najstarszej pizzy w Nowym Jorku. Dobra, spycha. Jak będziecie w okolicy Penn Station, to jest koło Madison Square Garden, no to Rose Pizza, podziemia. Jak wam Google pokaże, że trzeba wejść do budynku, to nie to. Musicie być pod ziemią. No to smacznego. Rose Pizza, jak dla mnie, jeśli chodzi o takie pizze na kawałki, slice'y, to jest numer 1. Najlepsza, jaką jedliśmy w Nowym Jorku. I totalne zaskoczenie, bo w zasadzie byliśmy tu przez przypadek. To jest w ogóle niedaleko Edge'a też, więc ewentualnie jak będziecie sobie szli na ten taras widokowy, no to wstąpcie tutaj. No dla mnie najlepsza. Ta, która była najstarszą pizzą w Nowym Jorku, no to może ona była trochę lepsza, ale to trochę inny wymiar, bo to nie pizza na kawałki. Styk na kawałki, absolutny, bezkonkurencyjny numer 1, jak dla mnie nawet lepsza niż Joe's Pizza, która jest super słynna w Nowym Jorku. A oprócz tego, że w ogóle możecie sobie zjeść tutaj pizzę i usiąść, no bo zazwyczaj w takich miejscach, gdzie kupujecie je po prostu na kawałki, no to jest wszystko na wynos, a tutaj można usiąść, to jeszcze w ogóle można się napić dobrego piwka, jest mnóstwo nalewaków, więc to jest w ogóle fajne miejsce. Super.
Jaki jest teraz Diecz? No słuchajcie, jest naprawdę fajnym tarasem. Przede wszystkim to, że ten taras widokowy jest na świeżym powietrzu, o ile w ogóle możemy mówić o świeżym powietrzu w Nowym Jorku, no ale załóżmy, że wiecie, o co mi chodzi. Wiadomo, szyby są, musi być jakieś zabezpieczenie, ale panorama jest genialna, naprawdę bardzo fajnie, ale nasze doświadczenie pewnie będzie mocno podkręcone tą adrenalinką city climbing i to jest w ogóle zarąbista aktywność, naprawdę super Wam polecam, wszystko jest bardzo profesjonalnie przygotowane od A do Z. Jesteście tak dobrze zabezpieczeni, że ja ani przez chwilę nie czułam się w jakikolwiek sposób zagrożona. Są super przewodnicy. Najpierw oczywiście instrukcja bezpieczeństwa, safety first. Oddajecie wszystko, co mogłoby spaść, nawet obrączkę czy jakąś biżuterię, zegarek, wszystko ściągacie. Dostajecie specjalny kombinezon, całą uprząż. Wszystko jest sprawdzane po kilka razy, żeby mieć pewność, że na pewno wszystko działa tak, jak ma działać. No i co? No idziecie na górę po schodach, pach i potem już tylko adrenalinka, przyjemnie. No i lądujemy dokładnie tam. Jeszcze może parę słów na temat biletów, jeśli chodzi o tę aktywność city climbing. Słuchajcie, sprawdzajcie ceny w różnych miejscach, dlatego, bo my na przykład jak kupowaliśmy, to na stronie Edge'a były ceny wyższe niż u pośrednika. Kupowaliśmy przez aplikację Tickets i to pozwoliło nam zaoszczędzić $100 na osobę, więc wiecie, $200 to jest kupa kasy. Czasem będzie taniej na stronie oficjalnej, zwłaszcza jeśli rezerwujecie to z dużym wyprzedzeniem, ale tak jak mówię, posprawdzajcie sobie też inne strony, no bo czasem to jest naprawdę duża oszczędność. Tak jak powiedzieliśmy na początku, Nowy Jork to miasto nieograniczonych możliwości, więc nie sposób skorzystać z nich wszystkich, nawet podczas wielomiesięcznego pobytu. Mamy wrażenie, że nasze 15 dni tam wycisnęliśmy jak cytrynę, biorąc z nich wszystko to, co najlepsze. Były zabytki, muzea, świetne knajpy i puby i zasłużony odpoczynek. W końcu to był nasz urlop. Mamy nadzieję, że udało nam się Was zaciekawić. Jeśli znaleźliście tu coś, czym chcecie się podzielić, to udostępniajcie nasze treści. Zapraszamy do komentowania, informacje zwrotne są zawsze mile widziane. Zachęcamy także do subskrypcji, bo tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy rozwijać kanał, a to dla nas świetna zabawa.